Cześć! W dzisiejszym filmie test łuku, który robi wrażenie nie tylko swoim wyglądem. Przed Wami Tesla SSR. Tesla to nowy model polskiej firmy Camelot, która funkcjonuje również jako nawalny bows, a jest prowadzona przez doświadczonego wytwórcę łuków tradycyjnych Łukasza Nawalnego. Jest to łuk typu Hunter, a skrót SSR mówi nam, że łuk posiada półstatyczne refleksy, do czego jeszcze później wrócę. Jak widzicie, Majdan jest dość masywny, wyprofilowany tak, by używać chwytu sportowego. Wykonany został z egzotycznego drewna sapeli, a ozdobiony jest ładnym czarnym rogiem o wypukłej fakturze, co mi się w nim bardzo podoba, bo ten róg dodaje całej konstrukcji charakteru. Mamy tutaj też mocno wciętą półkę, która pozwala na prowadzenie strzały w osi łuku, a to eliminuje nam komplikacje związane z paradoksem łucznika. Wystarczy, że strzała będzie dostatecznie sztywna, wtedy wyleci z łuku stabilnie, a my nie musimy się zastanawiać, czy ominie Majdan, czy może jednak się od niego odbije. Ten egzemplarz posiada rdzeń wykonany z listew jesionowych, a drewno o niezwykle interesującym rysunku i barwach, które widzimy na płaszczyznach ramion tuż pod zewnętrzną warstwą włókna szklanego, to fantastyczny palisander. I to jest właśnie to, co tak przyciąga mnie do tradycyjnych łuków. Mimo że akurat ten łączy w sobie cechy dwudziestowiecznego łuku myśliwskiego i sportowego, więc jest tradycyjny w trochę innym sensie niż łuk naśladujący broń średniowieczną, to wygląd pięknego, niepowtarzalnego drewna jest czymś, co sprawia, że kontakt z takim łukiem jest zupełnie inny niż z łukiem wykonanym w pełni ze współczesnych sztucznych materiałów. W łuku tym mamy również jedną warstwę włókna węglowego, co wnioskuje po widocznej na boku czarnej linii, bo musicie wiedzieć, że ten model jest nie tylko odwołaniem się do tradycji, ale przede wszystkim ma być szybki i celny. Producent podaje, że łuk został zaprojektowany z naciskiem na wygodę i precyzję strzelania, co ma zapewnić m.in. kształt oparty na dość dużym defleksie, centralne prowadzenie strzały, wysokie BH, czyli odległość cięciwy od Majdanu, oraz opracowane przez Łukasza półstatyczne refleksy, ustabilizowane taperowaną karbonową wklejką, którą powinniście dostrzec na zdjęciu. Łukasz napisał mi, że większość tego typu łuków wpada w spore wibracje i hałasuje przy strzale, co czasem wymaga przyklejenia pochłania czy drgań, a ten model właśnie dzięki półstatycznym refleksom jest cichy i stabilny. Nie spotkałem się z czymś takim, ale to dlatego, że nie mam dużego doświadczenia z łukami wykonanymi z użyciem nowoczesnych materiałów, strzelałem raptem z kilku laminatów, więc po prostu przekazuję wam te informacje. Wiem natomiast z doświadczenia, że gdy refleksy są całkowicie sztywne, to znacząco zwiększają dynamikę łuku, ale przyczyniają się do powstania efektu kopnięcia, przez co łuk wpada w drgania. Żeby refleksy były sztywne przy wykonaniu z tego samego materiału, muszą być też cięższe, a to potęguje ten efekt. Dlatego właśnie te półstatyczne refleksy wydają mi się bardzo interesującym rozwiązaniem. Poza tym mamy jeszcze dość duże tłumiki na cięciwie, które pochłaniają drgania. Jakby się ktoś zastanawiał, czym są te białe pompony, to właśnie są tłumiki. Muszę wam powiedzieć, że już po samych oględzinach i zapoznaniu się z parametrami łuku na papierze byłem pod dużym wrażeniem. Właściwie jedyny minus, jaki można tutaj dostrzec, to drobne mankamenty szlifu brzegów zdobień rogowych. Ale po pierwsze, nie ma to wpływu na strzelanie, a po drugie, to jest egzemplarz testowy tego modelu, prototyp, więc można się spodziewać, że pełnoprawne egzemplarze Tesli będą jeszcze lepiej wyglądać i jeszcze lepiej strzelać. Niestety nie mam możliwości zmierzenia u siebie prędkości wylotowej tego łuku, ale za chwilę zobaczycie i usłyszycie, jak fruwają wypuszczone z niego strzały, a prędkość zmierzoną przez producenta podam pod koniec materiału. A teraz przechodzimy do strzelania. Łuk ma 46 funtów, czyli prawie 21 kg przy 28 calach długości naciągu. Można go naciągać do 30 cali. To jest krótszy egzemplarz, dłuższe wersje można ciągnąć do 32 cali. Strzały karbonowe, 26,5 g z naturalnymi lotkami, dystans kilkanaście metrów. Stabilność łuku jest bardzo dobra. Powiem wam, że nie spodziewałem się, ale z tego łuku, jeśli chodzi o wygodę, strzela się podobnie jak z dobrze zrobionego longbowa. Jak już mówiłem, nie mam dużego doświadczenia z łukami, tak zwanymi laminatami, ale jeśli już miałem okazję z jakiegoś strzelać, to przeszkadzała mi w nim większa masa ramion niż w drewnianym łuku, z powodu obecności włókna szklanego.
a większy ciężar przyczyniał się do większych drgań. Tylko że tamte laminaty były jednymi z tańszych w przedziale mniej więcej 400-600 zł, a podstawowy model Tesli kosztuje w tej chwili 1200 zł. Natomiast jeśli chodzi o szybkość, to jestem zachwycony. Nigdy nie strzelałem z klasycznego łuku bez bloczków, który tak rozpędzałby strzały. Na żywo wydaje się nawet szybszy niż jest w rzeczywistości, ale dlaczego tak się dzieje, powiem wam za chwilę. Teraz popatrzcie, jak radzi sobie na różnych dystansach. Spójrzcie teraz na strzałę. Na to, jak zachowuje się w locie. Nie ma żadnego bujania, nie ma odchyleń, leci niemal jak po sznurku. Za to należy się ogromny plus. To właśnie nam pokazuje, że ten łuk został zaprojektowany do precyzyjnego strzelania, a projekt został zrealizowany z powodzeniem. Strzała opuszcza łuk bardzo stabilnie, dzięki czemu znacznie wolniej wytraca prędkość niż strzała wyrzucona z odchyleniem, a dzięki temu oprócz bardzo satysfakcjonującej prędkości wylotowej, mamy większą prędkość dolotową, niż byłoby to w przeciętnym łuku. I ta prędkość, jaką posiada strzała w momencie, gdy uderza w tarczę, wywołuje wrażenie, że łuk jest szybszy. Ja nie jestem mistrzem w strzelaniu do celu, strzelam dość rzadko, a po okresie zimowym, kiedy nie trenowałem, trudno mi było naciągać te ponad 20 kg i już się zmęczyłem po rozgrzewce tak naprawdę, co widać było na nagraniach. Więc przy okazji taka mała uwaga dla początkujących, którzy chcą sobie kupić łuk o jak największej sile. Nie róbcie tego, bo to bez sensu. Nie będziecie strzelać ani poprawnie, ani celnie. Ale wracając do Tesli, to strzelało mi się dość celnie jak na mnie, przy takiej sile, w czym musiała być spora zasługa łuku. Nie pokazałem wam wszystkich ujęć, bo to niemożliwe, ale często zdarzało mi się strzelać powyżej niebieskiego pola, bo nie mogłem przyzwyczaić się do wypłaszczonej paraboli. Jestem przyzwyczajony do tego, by celować nieco wyżej, a tutaj strzały opadały wolniej, co jest związane z ich większą prędkością. Z pomiarów producenta wynika, że ten łuk strzałami takimi, jakimi strzelałem, o masie 26,5 grama, osiąga 185 stóp na sekundę, przy długości naciągu 29 cali, a przy 30 calach już ponad 190. Natomiast strzała o masie 22,5 grama przy długości naciągu 29,5 cala pozwoliła uzyskać rewelacyjne 210 fps. Ale to nie wszystko, bo Tesla jest dostępna w różnych wersjach, więc podejrzewam, że wybierając droższy wariant, bardziej agresywną cięciwę i ryzykując użycie lżejszych strzał, moglibyśmy pewnie jeszcze bardziej wyśrubować ten wynik. Co może być trochę dziwne, ten łuk nie ma wyjątkowych wyników, jeśli chodzi o strzelanie na odległość, przynajmniej tymi strzałami, którymi dysponowałem, ale pamiętajmy, że to jest łuk do precyzyjnego strzelania tarczowego, więc jeśli chcielibyście postrzelać na dystans, to wybierzcie raczej jakiś łuk wschodni. Podsumowując,
Tesla SSR to łuk typu Hunter przeznaczony do komfortowego, celnego strzelania. Ma półstatyczne refleksy z wklejką karbonową, którym zawdzięcza bardziej stabilną pracę. Jest dostępny w różnych wariantach, jeśli chodzi o wygląd i użyte materiały. Strzała jest w nim prowadzona centralnie, co pozwala ograniczyć do minimum zakłócenie i lotu. Głęboka półka jest bardzo wygodna, jest dość krótki i poręczny, wygodnie leży w dłoni, o ile komuś nie przeszkadza konieczność używania chwytu sportowego. Drewno egzotyczne i róg dodają mu walorów estetycznych. Jakby nie patrzeć, ma dużo zalet. Gdyby chcieć się do czegoś przyczepić, to do wspomnianych szczegółów szlifu, ale nie zapominajmy, że to prototyp. Drugą taką rzeczą jest fakt, że siła tego łuku jest nieco bardziej odczuwalna. Gdybym go naciągał nie wiedząc jaką ma siłę, pomyślałbym, że trochę większą niż faktycznie ma. Ale to może się wiązać z tym, że od samego początku wymaga siły przy naciąganiu. A to akurat plus, bo duże napięcie początkowe wpływa na większą prędkość wylotową, więc nie narzekałbym na to specjalnie. Cena modelu zaczyna się od 1200 zł, a taki wariant, który ja bym wybrał, kosztowałby około 1500. Jeśli tylko macie dość arenów w sakiewce, to jak najbardziej polecam. Na koniec chcę powiedzieć, że jeśli podobają Wam się moje recenzje, to dajcie mi znać tak, żeby to było widoczne w statystykach, a wtedy na pewno pojawi się więcej takich filmów. Dzięki za uwagę i do następnego.